W lipcu 2023 roku odwiedziliśmy Elan Valley, piękny rezerwat, który mieści się w Walii. W momencie, gdy chłoniemy spokojną atmosferę Elan Valley, musimy pomyśleć o jej bogatej i różnorodnej historii, która się tu rozwinęła. Ty również możesz odkryć jej gobelin opowieści. Około 10 tysięcy lat temu mieszkańcy wczesnej epoki kamienia łupanego prawdopodobnie osiedlili się w dębowych, brzozowych i leszczynowych lasach Elan. Po nich przybyli Celtowie z epoki brązu, Brytyjczycy z epoki żelaza i przedsiębiorczy Rzymianie. Obfite zasoby doliny przyciągnęły operacje górnicze podczas angielskiej wojny domowej, a ostatnio wiktoriańscy inżynierowie budujący tamy i zbiorniki nadal dostarczają wodę dużym społecznościom. Dzisiaj zbiorniki w Dolinie Elan składają się z szeregu sztucznych jezior utworzonych przez spiętrzenie rzek Elan i Clairwen w środkowej Walii. Zbiorniki te, zbudowane przez Birmingham Corporation Water Department, dostarczają świeżą wodę pitną do Birmingham, położonego w West Midlands w Anglii. Pierwszą zaporą, którą odwiedziliśmy, była zapora Caban Coch, najniższa z 4 zapór zbudowanych w dolinie rzeki Elan. Mierzy wysokość 37 metrów i jest długa na 186 metrów. Wyróżnia się prostą i funkcjonalną konstrukcją. Kiedy zbiornik osiągnie pełną pojemność i woda kaskadowo spływa po ścianie zapory, przypomina naturalny wodospad. Justus Tickle, starszy inżynier zaangażowany w projekt wodociągowy, zwrócił uwagę na jej imponujący wygląd przed ukończeniem. Podczas powodzi, kiedy woda deszczowa przepływa przez jej szczyt i spada o ponad 120 stóp, Caban Coch będzie wyglądać jak oszałamiający wodospad. Ta zapora odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu wody do Birmingham w normalnych warunkach, a także uwalnia wodę kompensacyjną w celu utrzymania wystarczającego przepływu w rzekach Elan i Wye w dół rzeki. Tuż pod ścianą zapory znajdują się pasujące kamienne konstrukcje po obu stronach rzeki, które zawierają turbiny do wytwarzania energii elektrycznej, a także zawory i śluzy. Drugą odwiedzoną przez nas zaporą jest Carreg Dhu, położona w dolnej dolinie Elan i spełnia dwie ważne funkcje. Jako zatopiona tama jest niezbędna do zapewnienia stałego dopływu wody do Birmingham. Ponadto podtrzymuje filary murowane, które podtrzymują drogę dojazdową prowadzącą do pobliskiej doliny rzeki Clairwen. Zapora zatrzymuje wodę po stronie górnego biegu rzeki, umożliwiając stałe wydobywanie wody z wieży Foal. Ze względu na niskie położenie, zbiornik Caban Coch nie może dostarczać wody do Birmingham grawitacyjnie. Zamiast tego do wydobywania wody konieczne byłyby pompy. Powiem Wam troszeczkę o starożytnej historii, którą udało mi się odnaleźć. Więc około roku 9000 przed naszą erą, po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej, ludzie założyli stałe osady w Walii. Chociaż badali Walię i inne regiony Brytanii w łagodniejszych okresach już około 31 tysięcy lat przed naszą erą, to dopiero gdy klimat się ocieplił na tyle, aby utrzymać stałe osadnictwo, ludzie zaczęli przebywać tam na stałe. Pomiędzy rokiem 8000 a 6000 przed naszą erą, gdy epoka lodowcowa się roztopiła, poziom mórz wzrósł, kształtując Walię formę podobną do jej obecnego zarysu. Do 5000 lat przed naszą erą temperatury wzrosły powyżej obecnego poziomu, co doprowadziło do ekspansji lasów brzozowych i zapewnienia pożywienia dla mezootolicznych łowców zbieraczy. Dowody ich istnienia na tym obszarze można odnaleźć w Elan w postaci mikrolitów krzemiennych. Era neolitu w Brytanii rozpoczęła się od udomowienia zwierząt i uprawy roślin. Około 6000 lat temu te postępy dotarły do Brytanii, dając początek pierwszym społecznościom rolniczym. Około roku 2500 przed naszą erą kultura pucharów dzwonowatych dotarła do Brytanii, wypierając istniejących neolitycznych mieszkańców. W tym okresie nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny, co doprowadziło do powstania zamożnych wczesnych społeczności, które skorzystały z nowo odkrytego zastosowania miedzi i cynku.
Praktyki społeczne stały się bardziej skomplikowane, a rytuały czciły zmarłych poprzez budowę kopców i wznoszenie monumentalnych kamieni, czego przykładem są stanowiska takie jak Carnau Cefn Fort i Drygarn Fawr. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłam, mam nadzieję, że tak. Topór bojowy z dolerytu, z późnego neolitu, wczesnej epoki brązu, został odkopany w kopcu w Klap Arian. Około 2400 roku przed naszą erą zaczęły pojawiać się artefakty z miedzi. Wśród nich jest prymitywny, ceremonialny topór z tego okresu, uznawany za najstarsze metalowe odkrycie archeologiczne w dolinie. Społeczeństwa epoki brązu atlantyckiego powstały po kulturze pucharów dzwonowatych. Począwszy od około 2100 roku przed naszą erą, metalurdzy nauczyli się wytapiać brąz, co doprowadziło do stopniowego zastępowania kamienia jako podstawowego materiału do produkcji narzędzi i broni w ciągu następnego tysiąclecia. Wczesnobrązowy sztylet ostrołukowy został odnaleziony podczas wykopalisk torfowych, podczas gdy rapier ze środkowej epoki brązu został zlokalizowany w Drygan Fawr. Jednak najbardziej znaczącym znaleziskiem było odkrycie w 1895 roku 4 brązowych głowic toporów z tulejami, znanych jako skarb Kaban Kocz. Około roku 500 przed naszą erą Wyspy Brytyjskie zamieszkiwały różne grupy plemienne. Regiony, które obecnie obejmują Anglię, Walię i prawdopodobnie część Szkocji, były w przeważającej mierze zamieszkane przez plemiona Brytów, znane również jako Brytyjczycy. W latach 50. XX wieku w pobliżu Elan Links w Lanow odkryto skarb składający się z 4 wykwintnych złotych naszyjników. Odkrycie to wskazuje, że w starożytności Dolina Elan mogła być zamieszkiwana przez wybitnych członków społeczeństwa Brytów. Kolejną erą była era rzymska i rozpoczęła się ona w Walii w roku 48 naszej ery, po wcześniejszych wyprawach generała Juliusza Cezara, który przybył na brytyjski ląd stały w 54 roku przed naszą erą i ponownie w 45 roku przed naszą erą. Jednak dopiero w roku 43 naszej ery, za panowania cesarza Klaudiusza, rzymski podbój Brytanii naprawdę się rozpoczął. Do 52 roku naszej ery, pomimo silnego sprzeciwu plemienia Ordowików dowodzonego przez Karakatusa, większość plemion walijskich została podporządkowana. Oszałamiający naturalny krajobraz Doliny Elan mógł być miejscem świętym zarówno dla lokalnych plemion, jak i dla Rzymian. Podczas rządów rzymskich ozobowiska wojskowe zostały założone około lat 70. naszej ery. Dolina Elan okazała się kluczowym miejscem, ponieważ gościła Esgeir Perfet, rzymski obóz marszowy położony w posiadłości Elan. Od roku około 87 do 400 naszej ery zarówno Walia, jak i Anglia były okupowane przez Rzymian. W 1899 roku odkryto tu piękną rzymską biżuterię, pochodzącą z I i II wieku. Upadek władzy rzymskiej w Brytanii sprawił, że Walia stała się podatna na inwazję Szkotów, irlandzkich najeźdźców, Piktów i Sasów. W tym okresie nastąpił znaczny przyjazd irlandzkich osadników do zachodniej Walii. Dowody sugerują możliwą obecność Irlandczyków w dolinie. Jeden z 3 kamieni znanych jako Nant Bedau może zawierać inskrypcje ogamiczne, wczesną formę irlandzkiego pisma. Pomimo tych najazdów, epoka ta oznaczała również powstanie wczesnych walijskich królestw. Przedstawiłam Wam tylko najstarszą historię tego regionu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszam na moją stronę, gdzie znajduje się szerszy artykuł na temat tego urzekającego miejsca. W tym momencie się z Wami żegnam. Zapraszam do obejrzenia reszty filmu i galerii zdjęć przy relaksacyjnej muzyce w tle. I jak zwykle zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam.